serdecznie ze Studio Market Planet. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Matysik, prezes Market Planet, Dzień dobry. którego chciałbym zapytać o kilka kwestii związanych z automatyzacją zakupów B2B. Opublikowaliśmy raport dotyczący automatyzacji zakupów B2B i tam też Państwo znajdą wszystkie szczegóły. Bardzo precyzyjnie odnosimy się do zakresów, do tego, co dzisiaj jest wykorzystywane, na co menadżerowie zwracają uwagę, jeżeli chodzi o rozwój funkcji automatyzacji. Natomiast dzisiaj chciałbym skorzystać z ponad 20 lat doświadczeń Piotra w zakresie właśnie automatyzacji zakupów B2B. Piotr, jakbyś mógł takie 3 najważniejsze kwestie, może trochę odnosząc się do raportu, ale zależy mi na tym, żeby Twoje jakby przemyślenia, Twoje doświadczenia tutaj Państwu pokazać, jeżeli chodzi o automatyzację procesu zakupowego, bo o takim procesie mówimy. To oczywiście jest kwestia definicji, my rozumiemy bardzo szeroko, od planowania do rozliczenia, do faktury, po drodze kilka kroków, o których mam nadzieję uda nam się tu dzisiaj wspomnieć, na co zwracać uwagę, czym się kierować. Jasne, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że ponieważ jesteśmy firmą z pogranicza zainteresowania się samymi zakupami i technologią, jako pierwszy taki aspekt wyświetli nam się technologia. Bo w tej technologii, tak jak powiedziałeś, jesteśmy już od ponad 20 lat i ta technologia pozwala nam rzeczywiście automatyzować, wspierać i planować jakby to, co też w przyszłości ma być w kontekście przepisania tego procesu, który mamy w organizacji do samego narzędzia. Więc myślę, że ten pierwszy aspekt, na który przy automatyzacji zwracać będziemy uwagę, czy zwracamy uwagę, to są narzędzia. Drugi aspekt, myślę, że to jest właśnie proces. To jest to, w którym miejscu każda z organizacji z tym procesem jest, jak ten proces ma zaplanowany, jak też ten proces jest zintegrowany z innymi obszarami firmy, bo musimy pamiętać, że zakupy są obszarem, który bardzo interferuje z wieloma obszarami i tutaj no, mamy opcję pozostawienia go samym i dozbrajania w narzędzia, a możemy też pójść bardzo szeroko, odważnie i ambitnie i ten obszar dointegrować do wielu pozostałych obszarów biznesowych właśnie w takim opisie procesu. Kolejny aspekt, myślę, że taki, który jest istotny w każdym obszarze biznesowym, to jest organizacja i to są ludzie, czyli to, co organizacja ma w swoim przysłowiowym DNA, w jaki sposób akceptuje tego typu zmiany, w jaki sposób te zmiany w tej organizacji są triggerowane, wymuszane i w jaki sposób też te zmiany są asymilowane i czy w ogóle jest plan na to, żeby przebieg takiego procesu i plan dotyczący zmian był planem wieloletnim, czy też pojawia się, jak to też często widzimy, na zasadzie ad hoc, że weźmy, zróbmy coś tu i teraz. I często też tak jest, że te rozwiązania pozostają w tym miejscu niezmiennie przez wiele lat. Powiedziałeś, zróbmy coś ad hoc. Jak Twoim zdaniem należy przygotować organizację? Bo te wdrożenia ad hoc, no my mamy sporo doświadczeń, tutaj moglibyśmy pewnie godzinami opowiadać o takich bardziej przygotowanych, które jednak kładły nacisk na ludzi, na zmiany w procesach, zanim ta technologia się pojawiła, jak i takich, które dostosowywały organizację, pewien sposób realizacji procesów do narzędzia. Jedna i druga, z naszych doświadczeń wynika, że jedno i drugie podejście może być skuteczne. Tak. Natomiast wspomniałeś o tym szerszym zakresie, żeby zaplanować to na lata do przodu i które Twoim zdaniem podejście tutaj jest bardziej celowe? Ja myślę, że te podejścia się nie wykluczają. One wręcz w moim rozumieniu świata się mogą nawet uzupełniać, bo to, czy optymalizujemy jeden obszar, oczywiście możemy zrobić w taki sposób, żeby zaplanować to właśnie dointegrowując to, co planujemy do innych obszarów. Czyli rewolucja czasami też jest skuteczna. Rewolucja jest skuteczna, aczkolwiek osobiście jestem zwolennikiem podejścia ewolucyjnego, takiego, gdzie rzeczywiście ta zmiana dobrze zaplanowana odbywa
nazywa się też rozłożona w czasie i powiedzmy poporcjowana w takich porcjach, w których organizacja jest w stanie to wchłonąć, ale tu powiedzmy nie będziemy wchodzili w teorię zmiany, bo to jest zupełnie jakby Prawda. inny obszar, inna rozmowa. Natomiast wracając do samych aspektów rozwiązań punktowych czy rozwiązań holistycznych, takich, które rzeczywiście ten proces spinają od planowania do faktur, do rozliczania, do współpracy z dostawcami. Myślę, że paradoksalnie te rozwiązania są dostępne już od ponad 20 lat i to nie jest kwestia tego, że w danym momencie pojawia się kwestia automatyzacji, kwestia integracji, kwestia sztucznej inteligencji, bo wiele z tych rzeczy to są podstawowe kwestie, które możemy w organizacjach załatwić, planując nawet wdrożenie typowych rozwiązań i po prostu porządkując sobie tą rzeczywistość i zmieniając jakby sposób zarządzania właśnie danymi, tak, właśnie informacjami, którymi dysponujemy albo które gromadzimy, czy chcemy gromadzić w obszarze zakupowym w taki sposób, żeby te dane po prostu były możliwe do wykorzystywania w wielu miejscach, czyli tutaj mamy case przysłowiowego Excela. Który No właśnie chciałem do tego wróci. nawiązać, bo jakby płynnie Tak. przeszliśmy do data culture, do tego, jak zaimplementować data culture w organizacji, bo moim zdaniem i tutaj pewnie zgodzisz się ze mną, że narzędzia są wtórne. Można mieć i perfect data culture wykorzystując Excela, oczywiście ze swoimi ograniczeniami, jak to lokalny plik czy lokalne narzędzie ma. Natomiast można mieć perfect data culture nawet z Excelem. To takie jest moje zdanie, nie wiem, czy je podzielasz. Absolutnie tak. Excel nie jest niczym złym, zresztą używalność tego narzędzia. No badanie pokazało, potwierdzona- że jest cały czas Dokładnie. tym kluczowym narzędziem wykorzystywanym w całym przekroju procesu. Dokładnie. To właśnie chciałem powiedzieć, że również nasze badanie pokazuje, że Excel jest wykorzystywany, prawdopodobnie będzie wykorzystywany bardzo mocno. Excel ma tą dobrą cechę, jak wiesz, że w jakiś sposób już strukturyzuje myślenie o danych. Tak? No i przede wszystkim wszyscy go mają. I Nie wszyscy wymaga go mają, dodatkowych więc- inwestycji. No. Więc jest na porządku dziennym wykorzystanie właśnie tego narzędzia. Natomiast jeśli przechodzimy poziom wyżej, to też musimy wiedzieć, czy organizacja planując ten proces, czy planując również inne procesy, w których właśnie te dane mają być wykorzystywane, jest w stanie dopilnować tego, żeby narzędzia, które zapewnią tą możliwość pracy i reużywalność tych danych, zaplanowały to w taki sposób, żeby rzeczywiście te narzędzia dawały już możliwość pracy w różnych obszarach organizacji. I to chyba jest największy kłopot z Excelem, tak, że właśnie praca z nim w jednym takim podejściu po prostu trochę nas ogranicza. Dokładnie. Natomiast można tam zrobić rzeczywiście. No widzieliśmy już, tak jak wszystko. wspominałem o tych doświadczeniach wdrożeniowych, mamy też doświadczenia doradcze, więc ja osobiście widziałem już takie cuda zrobione w Excelu, których nie jeden system ERP nie ma wdrożony. No, to prawda. Aczkolwiek właśnie dostępność systemów powszechnie nazywanych, tak jako systemy zakupowe w Polsce jest duża, tych narzędzi jest dużo, te narzędzia też są na różnym poziomie rozwoju w tej chwili dostarczane. Wydaje mi się, że są... Warto wspomnieć też, że w różnych modelach. Tak, Można zacząć od stosunkowo niewielkiego zakresu, nie przypisując do tego jakiegoś ogromnego budżetu i postępować dalej, czy to modułowo, czy versus organizacja, ilość osób, czy nawet kategorie zakupowe. I to jest jedno z podejść, które też czasami preferujemy. Polega na tym, żeby rzeczywiście bardzo wąski obszar wesprzeć tego typu narzędziem, a potem obudowywać od strony, powiedzmy, przed tym tak procesem, który w tym narzędziu chcemy zatrzasnąć, czy to, co następuje po tym wątku procesowym, który chcemy zatrzasnąć i gdzieś ta ciągłość procesu potem nam się pojawia. Natomiast rzeczywiście warto mieć na uwadze to, żeby po prostu wiedzieć, co jest możliwe, co jest dostępne i jakby tak planować te procesy, żeby dzisiaj wykonując, nazwijmy to sobie nawet fazę 0 czy fazę pierwszą wdrożenia, dotknąć tego miejsca, które no, stanowi dzisiaj naszą największą
bolączkę czy słabość, wesprzeć to narzędziem i po prostu później iść Ale dalej. też pokazać organizacji, że się da, Dokładnie, że są konkretne dokładnie, korzyści, dokładnie. bo te korzyści są, one są niezaprzeczalne. Tak, też często to widzimy w pracy z naszymi klientami, że te procesy zakupowe dotykają innych obszarów. Tak? I tutaj też warto wiedzieć i warto się komunikować z innymi obszarami dość szybko, żeby mieć to po prostu uzgodnione. To też akurat w przypadku wdrożenia narzędzi zakupowych, które funkcjonalnie w tej chwili wiemy są bardzo bogate, tak, i potrafią rzeczywiście zrealizować bardzo trudne rzeczy. Żeby to tak planować, żeby zachęcić też całą organizację do współpracy, tak, przy planowaniu tego procesu. I to też stanowi jeden z trudniejszych punktów w organizacjach, tak, to na bazie naszych doświadczeń, gdzie rzeczywiście kiedy rozmawiamy tylko z zakupem, z obszarem zakupowym, widzimy, że no, pojawia się za chwilę coraz więcej pytań z zewnątrz dotyczących tego, w jaki sposób zapewnimy bezpieczeństwo, w jaki sposób zapewnimy przepływ danych, w jaki sposób damy dostęp do tych danych, jak poustawiamy różnego rodzaju ścieżki akceptacji. No tak, czy tutaj role klienci w organizacji. wewnętrzni, Dokładnie. akceptujący, management, Tak. jakby tych obszarów jest bardzo dużo. Ale jeden obszar, który tu już się pojawił w naszej dyskusji, a który chciałbym zgłębić, to są dostawcy. Bo to jest temat szeroki jak rzeka, natomiast no jakby to jest cecha charakterystyczna systemów zakupowych versus systemy wewnętrzne. Tutaj mamy tą takiego trzeciego gracza, tak? Oprócz klienta wewnętrznego, zakupów, data culture wspominaliśmy, procesy, zmiana procesów wewnętrznych, ale wychodzimy poza organizację. Mamy dostawców, mamy partnera, aktywnego partnera. Proszę pamiętać, że to już nie jest rekord w systemie ERP, do którego przypisujemy jakieś zdarzenia, tylko to jest aktywny partner, który uczestniczy i tu chyba kluczem są różne kanały zakupowe. Różne kanały zakupowe, ale też różne kanały sprzedaży, bo mamy To się ze sobą łączy. Mamy w tej chwili taką sytuację, że rzeczywiście narzędzia zakupowe pozwalają, czy to w sferze tej negocjacyjnej, przetargowej, rzeczywiście zrealizować dość skomplikowane procedury. Możliwość wykorzystania tych narzędzi też daje szansę współpracy z bardzo dużą liczbą dostawców i porównywanie tych ofert bardzo szybkie. To nawet w Excelu nie było kiedyś tak szybkie, bo jednak ktoś te dane musiał do Excela wprowadzić i napisać formułę. I gdzieś się mógł jeszcze pomylić. Oczywiście pomylić. Natomiast tutaj rzeczywiście tempo przetwarzania tych danych, porównywania ofert, sugerowania rankingu, to są duże usprawnienia, które z perspektywy zakupów dają dużą wartość. Natomiast oczywiście to, co w tej chwili dzieje się po stronie dostawców, gdzie dostawcy też widzimy i na ten temat też mieliśmy wnioski w naszym poprzednim raporcie, widzimy, jak bardzo przywiązani są do różnych, czasami też starych kanałów sprzedaży, tak, bo tak jak to zdiagnozowaliśmy, to myślę, że też warto zachęcić do sięgnięcia również po ten raport i wnioski z niego, jeśli rzeczywiście ktoś interesuje się byciem dostawcą, tak, w jaki sposób tą ofertę prezentować, ale widzimy bardzo duże wciąż przywiązanie do tego, żeby samodzielnie prezentować ofertę na swoich stronach internetowych. Oczywiście pojawia się wątek prezentowania swojej oferty, swoich katalogów w klasycznych e-commerce'ach, tak, szeroko rozumianych, branżowych, nie tylko, ale również wyświetlać się nam zaczyna trzeci obszar, czyli zafunkcjonowanie w systemach zakupowych, chociażby przez takie obiekty jak Supplier Cloud, tak, którym zarządzamy jako Market Planner. No pamiętajmy, że dzisiaj już jako kupcy też nowe pokolenie kupców szuka informacji. Zanim zadzwoni do tego przedstawiciela handlowego czy do firmy, tam gdzie tą informację można zdobyć, szuka informacji w przysłowiowym internecie. Tak. I jakby z punktu widzenia sprzedawcy, my dzisiaj tą informację musimy pokazać, musimy ją wzbogacić, musimy mieć system informacji produktowej, który może być zaszyty w marketplace. Tak. Właśnie Supplier Cloud jest takim Tak. rozwiązaniem, które pozwala nam tę ofertę
szeroko pokazać. Czyli ja jeszcze nie wiem, co dokładnie chcę kupić, ale chcę przejrzeć, jakie są możliwości, zanim rozpocznę przysłowiowe RFP, czy zanim rozpocznę jakąkolwiek bezpośrednią komunikację ze sprzedawcą. Dokładnie. No tutaj myślę, że troszeczkę, a może nawet nie troszeczkę, jest to podobne do reguł, które funkcjonują na rynku e-commerce B2C. Wchodzę, przeszukuję Dokładnie, przysłowiowe dokładnie. portal ogłoszeniowy, Dokładnie. tak, i znajduję. My jesteśmy na rynku B2B i jakby tą samą szansę zaprezentowania oferty, zaprezentowania firmy, jej potencjału pokazujemy właśnie tą ofertą, tak, Supplier Clouda, gdzie każdy dostawca może się zalogować, może założyć konto i tym samym stać się firmą, która jest widoczna dla wielu naszych kupujących i właśnie ci kupujący już potem korzystają, tak, z tej oferty w tej relacji B2B. I tu też chodzi o usprawnienie nie tylko samego faktu znalezienia firmy, tak, czy potwierdzenia sobie jej danych, czy sprawdzenia ratingu tej firmy, ale to dotyczy również takiego już bardzo powszechnego obiegu, kiedy wysyłamy zamówienia, kiedy te zamówienia potwierdzamy. Wchodzimy już na taką ścieżkę cyfrową, prawda? W pełni cyfrowego obiegu dokumentów, które z każdym dostawcą wymieniamy. No i to jest jakby ten świat tej wyższej elektronizacji, tak, tej automatyzacji, możliwości też wejścia w struktury już księgowe, tak, bo w tym procesie też musimy uwzględnić dokumenty, które za zamówieniem idą, czyli wszystkie faktury, etc., korekty. I tu też te narzędzia to umożliwiają i to jest fantastyczna cecha właśnie Czyli tego. mamy znowu eliminację błędów, mamy znowu korzyść w postaci danych, jakości tych danych, możliwości sięgania do tych danych, wręcz budowy pewnych predykcji na bazie tych danych. Tak. No bo jedne to są dane transakcyjne, drugie to jest wnioskowanie na bazie danych. I mamy cały ekosystem, który gdzieś działa, jest gotowy do tego, żeby zauczestniczyć. I jakbyś mógł podpowiedzieć, bo duże firmy mają duże budżety, kupują duże, tak trochę kolokwializuję, duże narzędzia, natomiast takie średnie i małe firmy. Jakbyś mógł podpowiedzieć, gdzie jest ten punkt taki, gdzie ja już powinienem zwrócić uwagę, że może Excel nie jest do końca takim narzędziem, które pozwala mi w tym ekosystemie aktywnie uczestniczyć. Podkreślam aktywnie, bo tak jak tutaj wspominaliśmy i Piotr powiedział też, że jakby nikt nie trywializuje Excela. Excel jest narzędziem, będzie, natomiast w pewnym momencie te ograniczenia zaczynają nam przeszkadzać. Jaki to moment, twoim zdaniem, z twojego doświadczenia, jakbyś mógł podpowiedzieć zarządom firm, zwróćcie uwagę na to i to, tak? Ja myślę, że to, co się będzie działo w przyszłości, co jest też pochodną absolutnie stanu faktycznego dziś, to jest internet, to jest prezentacja przez dostawców ich oferty w przestrzeni internetowej i od tego nie uciekniemy. I tutaj na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć, gdzie jest ten moment, kiedy chcemy wykorzystać narzędzia, które nam umożliwią właśnie takie cyfrowe kupowanie, bo tak naprawdę każdy, nawet malutki przedsiębiorca działalności jednoosobowej już dzisiaj może zaistnieć, może kupić i pewnie tak jest, że kupuje rzeczy na Allegro, tak? Tą samą funkcję dla świata B2B pełnić może tak samo skutecznie Supplier Cloud, tak? I w przyszłości nie wykluczam, że to będzie jakaś ścieżka, jakiś trend i to się stanie alternatywne po prostu miejsce dla każdego przedsiębiorcy, który ma jakąś potrzebę, bo też musimy też wiedzieć, że to, co dla przedsiębiorców jest ważne, no to myślę, że istotne jest kupowanie od dostawców zweryfikowanych, sprawdzonych, tak, a te funkcje też my jakby tutaj prowadząc i zarządzając tą przestrzenią dostawców te działania wykonujemy, więc tutaj wartość dodana też jest. Czyli zacznij nawet od małego kroku. Oczywiście. Bądź członkiem tego ekosystemu. Oczywiście. Warto też dodać, że to myślenie o samej cenie czy dostępności rozwiązań zakupowych też mocno się zmieniły i bardzo ewoluowały na przestrzeni ostatnich, już nawet nie powiem, że 20 lat, ale nawet w ciągu ostatnich 5 kilku lat to się zmieniało. To się zmieniło na tyle, że dziś rozwiązania zakupowe dostępne
jako usługa, jako usługa cloudowa są też o wiele tańsze i łatwiej Zdecydowanie. dostępne. Są jakby też dostosowane do tej używalności, tak, powiedzmy mobilnej, powszechnej, więc ten świat stał się też dużo, dużo prostszy. To nie są skomplikowane rzeczy. Także myślę, że każdy przedsiębiorca może i powinien się warto nad tym zacząć. zastanowić. Tak jak No, prosiłem Cię o absolutnie. przekaz do prezesów, członków zarządu, Warto zacząć. zacznijcie. Zawsze warto spróbować. Ten koszt wejścia już nie jest taki, jaki był jeszcze 10 czy 15 lat temu. Dokładnie, dokładnie. To się bardzo, bardzo zmieniło na korzyść, więc uważam, że ten próg wejścia został bardzo obniżony. I na pewno, jeśli ktoś ma pokusy do tego, żeby skorzystać z właśnie tego potencjału, które dają same narzędzia zakupowe, czyli porównywania ofert, pytania również elektronicznie dostawców o różne rzeczy, tak? Jakiejś Tutaj takiej ten dialog jest jednolitej zdecydowanie strukturze, więc ułatwiony. ten dialog jest ułatwiony i to też wydaje mi się jest dużą korzyścią. Ja nie byłbym sobą, jakbym Cię nie zapytał o trendy związane z AI-em, sztuczną inteligencją. No to pytanie musiało się pojawić. Oczywiście. Więc chciałbym poznać jakby Twoje postrzeganie też sztucznej inteligencji. Jest dużo hypu wokół tego, dużo deklaracji. Nie chcę powiedzieć, że pustych deklaracji, no ale my też wewnętrznie pracujemy z naszym działem R&D nad realnym wykorzystaniem tego typu rozwiązań. Ale no, dzisiaj bardzo dużo też klientów do nas przychodzi i mówi, chcę mieć AI w systemie zakupowym, a my pytamy po co, tak? Więc no, ja trochę Cię dopytam. Znaczy, to ja myślę tak, generalnie to można wykorzystywać jakby na dwóch poziomach, tak? Już dziś, jeśli chodzi o przysłowiowe zakupy, czy obszar zakupów, bo nawet na naszym festiwalu zakupowym pokazywaliśmy możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia zapytań ofertowych, do budowy strategii Wręcz do budowy zakupowej. strategii. Więc jakby poziom zaangażowania właśnie tych cyfrowych rozwiązań jest bardzo duży i ma bardzo duży potencjał. To, co my robimy, ciągle ja postrzegam jako większą korzyść po stronie automatyzacji, tak? Bo to, co my robimy, co robimy w szczególności dla firm, struktur, które przetwarzają bardzo duże ilości danych, które przetwarzają albo współpracują chociażby z bardzo dużą ilością dostawców, no to jakby staramy się to porządkować, tak? I tutaj te narzędzia wspierają nas nie na zasadzie właśnie sztucznej inteligencji, tylko po prostu mądrej automatyzacji, mądrej digitalizacji, mądrej strukturyzacji pracy z tymi danymi. Oczywiście pracujemy w tej chwili, nie chciałbym powiedzieć, ale nad czym dokładnie, wydaje mi się, że to będzie możliwe już w przyszłym miesiącu i na pewno pochwalimy się rozwiązaniami właśnie z tej kategorii, tak, czyli sztucznej inteligencji, gdzie chcemy pewne predykcyjne rozwiązania stworzyć, które ułatwią, myślę, że tyle mogę powiedzieć, współpracę przede wszystkim z właśnie bazą danych dotyczącą dostawców, tak? Mhm. Bo to są te miejsca, gdzie jakby wykorzystanie tych narzędzi staje się naturalne, czy aż się prosi, tak, żeby je wykorzystywać i tutaj nasi inżynierowie też już do tego tematu podeszli i zakładam, że to, co wiem, jest bardzo optymistyczne i bardzo zachęcające, więc więcej szczegółów i wręcz same rozwiązania będziemy mogli już wkrótce zaprezentować. Natomiast ja przede wszystkim zachęcałbym do takiego bardzo pragmatycznego podchodzenia do implementowania w ogóle technologii jako takiej, bo nałożenie automatyzacji na chaos, tak, jeśli ten chaos posiadamy właśnie strukturalny w procesie. To co wchodzi, jeżeli jest kiepskiej jakości, tak. wychodzi też Dokładnie kiepskiej tak. jakości. Więc Tutaj... przed tym na pewno byśmy chcieli przestrzec i ten pragmatyzm tutaj chyba jest dość istotny, żeby po prostu mieć to przemyślane, tak, jakie efekty chcemy osiągnąć, jakie cele chcemy zrealizować. I narzędzia na pewno się znajdą, tak? Bo tutaj bogactwo tych narzędzi w tej chwili jest tak duże, że wiele problemów można bardzo fajnie rozwiązać. Fajnie. Dziękuję Ci, Piotr, za dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy Państwa wspólnie do lektury naszego raportu, gdzie bardzo szczegółowo odnosimy się i do tych obszarów, które tutaj dzisiaj podjęliśmy w naszej rozmowie, ale też do tych wyzwań, które pojawiają się przed menadżerami zakupów
Tak. zarządzającymi obszarem zakupów, jeżeli chodzi o automatyzację. Ja myślę też, że lektura tego dokumentu spowoduje, że każdy z nas, każda organizacja gdzieś tam się odnajdzie, tak? Jest w stanie się też zmierzyć, tak? W którym przedziale procentowym się odnajduje, co jeszcze może zrobić, jak podejść jakby do właśnie wykreowania sobie tej ścieżki, tak, ewolucyjnej, wdrażania nowoczesnych narzędzi i po prostu takiego konsekwentnego usprawniania swojej organizacji, procesu. My jesteśmy otwarci na pytania od Państwa. Jeżeli po lekturze raportu pojawią się jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami bezpośrednio. Z chęcią wyjaśnimy. Pokażemy też drogę, jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi. Dziękuję Ci, Piotr, raz jeszcze Dziękuję za bardzo. udział w dzisiejszym wywiadzie. Dziękuję bardzo.